Witajcie, Sopot. Mój poniedziałek, pierwszy poniedziałek powerwalkowy w nowym roku. Co 2 tygodnie będę starał Was się zarazić moją wiedzą, tym czym się zajmuję. Nazywam się Maciej Dębski. Na co dzień pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem socjologiem z wykształcenia, socjologiem problemów społecznych. Mówię to dla tych, którzy mnie nie znają, ale też od prawie 10 lat zarządzam fundacją Dbam o mój zasięg. Będziemy mówić o zdrowiu psychicznym, będziemy mówili o zdrowiu publicznym, będziemy mówili tylko o zdrowiu, ale w kontekście korzystania z zasobów sieci, korzystania z nowych technologii, ze szklanych ekranów, z aplikacji. Wszyscy wiemy, że nowe rozwiązania są fantastycznym, czy mogą być fantastycznym narzędziem do tego, abyśmy tylko zyskiwali, ale czasem niestety nam przeszkadzają. I dzisiaj uwaga, dzisiaj zacznę od odliczania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sekund. Mało. Ale okazuje się, że przez 7 sekund możemy, i to jest średni czas oczywiście, 7 sekund, tyle potrzebujemy czasu, aby odczytać średniej długości SMS-a, który do nas przychodzi, jakąś wiadomość, powiadomienie, od momentu, kiedy nasze ciało, nasze oczy czy nasz słuch usłyszy to powiadomienie. 7 sekund. Jeżeli prowadzisz samochód 70 km na godzinę, to przez 7 sekund przejeżdżasz 136 metrów praktycznie w ogóle nie patrząc przez siebie. Rozmawiamy dzisiaj o smartfonach w ruchu drogowym i okazuje się, że jeżeli ktoś uważa, że niewłaściwe korzystanie ze smartfona, z telefonu komórkowego, z różnego rodzaju aplikacji, z Netflixów, z gier, bo różne zachowania już widziałem w ruchu drogowym, nie przyczyniają się do wypadków drogowych czy do śmierci, to niestety mam dzisiaj złe wiadomości. Niewłaściwe korzystanie z telefonu komórkowego jest co 3. przyczyną wypadku drogowego w Polsce, a co 10. przyczyną wypadku drogowego na przejściu dla pieszych. Więc rozmawiamy o nowych technologiach, rozmawiamy dzisiaj o zdrowiu publicznym. Rozmawiamy o tym, że niestety jest taka część kierowców, i to bardzo duża, jak się okazuje, która w sposób niewłaściwy używa telefonu komórkowego w ruchu drogowym. I dzisiaj zajmiemy się tą przede wszystkim perspektywą kierowcy. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo często ten kazus kierowcy, który korzysta z telefonu komórkowego, często o to pytam młodzież na zajęciach, która nie ma jeszcze uprawnień do kierowania pojazdem w ruchu drogowym. I jak im się zadaje pytanie, czy widzieliście kiedykolwiek kierowcę, który prowadzi samochód i pisze SMS-y, to okazuje się, że praktycznie cała klasa albo cała sala gimnastyczna, bo i takie wykłady prowadzę, podnosi rękę. A jak się pytam, kto to najczęściej, uwaga, mówią co? Moja mama, mój tata, mój wujek, mój starszy brat. Więc to nie są osoby, kierowca, który prowadzi autobus szkolny, więc to nie są osoby im nieznane, ale super byłoby, abyście kiedyś zrobili sobie taki challenge, a jak macie podwyższony samochód, na przykład tak jak ja, to już w ogóle, bo to lepiej widać kabinę kierowców. Jak będziecie jechali w ruchu drogowym, to po prostu zobaczcie, ile obok Was, po lewej czy po prawej stronie kierowców korzysta z telefonu komórkowego czy w ruchu drogowym. Uwaga! Korzystanie z telefonu komórkowego w ruchu drogowym to również korzystanie z telefonu komórkowego na czerwonych światłach, kiedy stoisz. Niby bardziej bezpieczne, ale się okazuje, że nie do końca. Więc o co chodzi? Przez wiele lat w całej Unii Europejskiej było realizowane bardzo duże badanie, które nosi znamienną nazwę Eurobarometr odpowiedzialnej jazdy. I to badanie już jest prowadzone od kilkudziesięciu lat, co 2 lata. I tak jakbyśmy sobie przejrzeli wyniki tych badań i na przykład spojrzeli na to, jaka jest przyczyna wypadków drogowych, to okazuje się, że cały czas dominuje oczywiście nadmierna prędkość i niedostosowanie warunków jazdy do warunków otoczenia atmosferycznych. Na drugim miejscu przez wiele lat
było prowadzenie samochodu na podwójnym gazie, czyli po spożyciu alkoholu. I z roku na rok, z badania na badanie widać, jak ten texting, czyli SMS-owanie, wspina się jako trzecia pozycja, która była bardzo daleko kiedyś od alkoholu, od tej drugiej. W 2019 bodajże albo 2021 po raz pierwszy texting, SMS-owanie przeskoczyło korzystanie z napojów alkoholowych i prowadzenie pod wpływem bycia na podwójnym gazie. Dzisiaj jest to co druga przyczyna wypadku drogowego. Ostatnio mieliśmy potężny wypadek pod Gdańskiem. Pewnie kojarzycie, bardzo medialna sprawa. Tir nie wyhamował, skasował na obwodnicy w Gdańsku mnóstwo samochodów. 4 dzieci zginęła na miejscu. Co dzisiaj policjanci robią, jak jest wypadek drogowy? No przede wszystkim dmuchanie na zawartość alkoholu, pobranie krwi na zawartość obecności substancji niedozwolonych i po trzecie, dzisiaj zabierany jest telefon komórkowy z miejsca wypadku, żeby zobaczyć, czy udział telefonu komórkowego w jakiś sposób przyczynił się do wypadku drogowego. Przypominam, to z kolei amerykańskie badania, że texting, czyli SMS-owanie, zwiększa 23-krotnie zwiększa możliwość wypadku w ruchu drogowym. No i jak Polacy wypadają w tym barometrze, europejskim barometrze odpowiedzialnej jazdy? No nie wesoło. Wszystkie wskaźniki średnie dla Unii Europejskiej, one są podwyższone dla Polaków. Jeden wskaźnik mnie zdecydowanie bardzo martwi, zaraz o nim powiem. Ale pierwszy taki wskaźnik, 30% Europejczyków przyznaje się, że często korzysta z telefonu w sposób niedozwolony w ruchu drogowym, prowadząc samochód. Oczywiście my wiemy, że można korzystać z telefonu komórkowego, ale łapki na kierownicy i wykorzystujemy do tego zestaw głośno mówiący. Wskaźnik u Polaków, ten wskaźnik u Polaków to jest 48%, czyli Unia Europejska 30%, co trzeci prawie, a my prawie co drugi. Bardzo niepokojącym wskaźnikiem jest to, co nazywamy postrzeganiem szkodliwości. Okazuje się, że Europejczycy, w szczególności z północy, bardzo często mówią, że takie zachowanie jest bardzo niewłaściwe i mocno przyczynia się do wypadków drogowych. A my Polacy, jakby się okazało, jakbyśmy tak przejrzeli dobrze wyniki badań, to cały czas mamy bardzo dużą pewność i wiarę we własne możliwości i umiejętności drogowe i jakoś specjalnie nie uważamy, że to w jakiś sposób jest negatywnym zachowaniem czy nawet nawykiem. WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, podaje dane światowe, że co trzeci kierowca systematycznie korzysta z telefonu komórkowego w ruchu drogowym w sposób niewłaściwy. Więc już dzisiaj, nie wiem czy wiecie, już toczą się takie dyskusje, żeby dopasować wysokość OC, ubezpieczenia OC, do tego, jak zachowuje się w kabinie. Nie wiem, jak oni to zrobią na poziomie obserwowania kabiny, czy nie wiem, jak oni to zrobią na poziomie obserwowania zachowania się silnika, bo wiemy dzisiaj, że nowe samochody mają czarne skrzynki, my ich nie widzimy, ale jeżeli są jakieś wypadki, to tak naprawdę wiadomo, co dzisiaj kierowca zrobił tuż przed wypadkiem i z jaką prędkością jechał. I to się oczywiście nie odczytuje ze wskaźników rozbitego samochodu, ale z danych elektronicznych, które są ongoing, na bieżąco monitorowane. Ale powiem Wam, ja jeszcze o tych rozwiązaniach, co można byłoby zrobić, jeszcze więcej powiem, ale powiem Wam, że na pewno dostosowanie wysokości OC do tego, jak się zachowujesz w kabinie podczas prowadzenia samochodu, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlaczego mam tyle samo płacić za ubezpieczenie, za odpowiedzialność cywilną, skoro zachowuję się w kabinie samochodu odpowiednio? Mam tyle samo płacić co jakiś koleś albo dziewczyna, bo oczywiście to też dotyczy kobiet, która ciągle pisze SMS-y,
Żeby to było pisanie SMS-ów, to jeszcze jak Ci mogę, ale oczywiście wiemy, że dzisiaj, i to też zauważcie, wielu kierowców po prostu dzisiaj robi zdjęcia, kręci filmy, jadąc kręci filmy, ogląda filmy. Ostatnio widziałem, jechałem, a mnóstwo jeżdżę, około 60 000 kilometrów rocznie robię na szkoleniach. Widziałem, jak kierowca, no nie wiem, pewnie jechał 160-170 autostradą lewym pasem i on miał laptopa rozłożonego i tylko zobaczyłem, że prawdopodobnie korzystał i wpisywał dane do Excela. Więc różne rzeczy naprawdę robimy. To nie jest tylko texting, SMS-owanie, ale pamiętajcie, że od momentu, kiedy pojawiają się aplikacje mobilne, kiedy pojawiają się media społecznościowe, kiedy jest taka silna potrzeba skomentowania od razu tu i teraz, to mam czasem takie wrażenie, że w przypadku co niektórych, nieważne co robisz, nieważne gdzie jesteś, nieważne jaki jest Twój stan psychofizyczny, i tak sięgniesz po telefon i będziesz to co widzisz, nagrywać. Mega zgubne w przypadku prowadzenia samochodu. Więc to, co nas rozprasza, to przede wszystkim pisanie SMS-ów. Wiemy, że można dyktować dzisiaj SMS-y. Już to jest bardziej bezpieczna forma dyktowania niż pisania. Ale i tak odrywamy częściowo wzrok od toru jazdy. Po drugie, to co mówię, przeglądanie wiadomości, przeglądanie internetu, oglądanie filmów. I po trzecie, to nieszczęsne fotografowanie wszystkiego, to nieszczęsne uwiecznianie, to ciągłe zachwycanie się widokami. Muszę po prostu zrobić piękne zdjęcie, piękny film i w czasie rzeczywistym najlepiej go umieścić w sieci. Jakbyś nie mógł, nie mogła stanąć za 10-20 km, zebrać te wszystkie czynności, co chcesz zrobić i po prostu zatrzyma się raz a dobrze no i po prostu nagraj to jak musisz. Dlaczego to wszystko, o czym dzisiaj mówię, jest bardzo niebezpieczne? No bo już wiele razy mówiłem, że nasz mózg jest raczej stworzony do robienia jednej czynności na raz. I teraz rozproszona uwaga albo tak zwana ślepota na uwagę, to jest nowe zjawisko, nowy termin. Niby widzę, niby jestem uważny, a jednak jestem tak rozproszony, że nic nie widzę naokoło. Zresztą o tym jest świetna reklama Mama, Tata, Tablet. Tam jest w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tam jest taki motyw, gdzie dziecko w ogóle zapatrzone w ekran nie wie i nie widzi, że rodzice wychodzą, wstają od stołu. W ogóle zbytnia koncentracja na telefon komórkowy powoduje, że tak naprawdę odcina nam się wzrok i słuch na to, co się dzieje koło nas. Więc nasz mózg jest mózgiem jednozadaniowym. On o wiele lepiej wykona dwie czynności, kiedy one będą odłączone od siebie, niż kiedy będą wykonywane wspólnie. Oczywiście pewne rzeczy można wyćwiczyć, do pewnych rzeczy można dojrzeć, do pewnych rzeczy można naprawdę pewne rzeczy wytrenować, ale myślę sobie, że jakby tak dobrze pomierzyli jakość wypracowanej koszuli i zapamiętany film, bo często ja też prasujemy koszulę przy filmie, to by się okazało, że te rzeczy są zupełnie lepiej zrobione, kiedy są zrobione oddzielnie. Dwa, pamiętajcie, że w ruchu drogowym się strasznie dużo dzieje. I tak kierowca ma bardzo dużo rzeczy do wykonania. My to robimy automatycznie, nawykowo, co wcale nie jest takie bezpieczne. Nawyki nie zawsze są bezpieczne. Potrafimy nawykowo dojechać do pracy, w ogóle nie pamiętając drogi. To też jest koszmar kierowców, bo tak naprawdę można byłoby powiedzieć, jaka jest moja uważność, skoro ja nie pamiętam żadnego elementu trasy, tylko po prostu jestem w pewnym momencie przy robocie. Przechodząc z jednej czynności na drugą, nasz mózg potrzebuje czasu na pełne przezbrojenie się i wejście w pełną koncentrację na wykonywaniu nowej czynności. Naprawdę śmieszą mnie tacy kierowcy, którzy mówią,
Ja w ruchu drogowym, jak prowadzę, to nie piszę SMS-ów i nie sprawdzam wiadomości, ale jak jestem na czerwonym świetle, to tak. No tak jak powiedziałem, niby bezpieczniej, ale pamiętaj, że kończąc rozmowę telefoniczną albo kończąc robić coś w sieci, jeszcze przez jakiś czas, milisekundy, sekundy, kilkanaście sekund często, kilkadziesiąt sekund, twój mózg jest w tej części, czynności, którą właśnie wygaszasz. Więc, a czerwone światło to jest ruch drogowy. Czerwone światło trzeba uciec, czerwone światło trzeba zniknąć, trzeba przyspieszyć. Więc tak szczerze, my rozmawiamy dzisiaj o smartfonach, ale tak naprawdę czy to jest jedzenie, czy to jest malowanie się, czy to jest schylanie się po telefon, bo mi spadł. No nie schylaj się po telefon, jak prowadzisz samochód. Po prostu albo się zatrzymaj, jeżeli on jest tak bardzo ważny. To jest w ogóle kiepski nawyk, że zawsze telefon musimy mieć przed sobą, nawet jak znamy trasę, gdzie jedziemy. W długie trasy, ja sam mam telefon przed sobą, bo tak naprawdę funkcja GPS-u, mapy powoduje, że bezpiecznie dojadę. Ale zobaczcie, same samochody są dzisiaj bardziej projektowane, coraz częściej projektowane w takim nurcie minimalizmu cyfrowego. Zresztą wszędzie wyskakują dzisiaj komunikaty: uważaj na rozpraszacze, na aplikacje drogowe, które masz wgrane w ekran samochodu. Wszystko przed wyjazdem ustaw sobie, zanim wyjedziesz. To nie jest tylko rozproszona uwaga. To też jest prowadzenie w stresie. Okazuje się, że kierowcy, którzy prowadzą samochód z telefonem komórkowym, mają wyższy poziom kortyzolu. Oni się po prostu bardziej stresują. A jak się bardziej stresują, to na pewno i masz rozproszoną uwagę, to na pewno dochodzi Ci opóźnienie reakcji. Opóźnienie reakcji, jakby nas tak też mocno pobadać, to by się okazało, że nasza reakcja na hamowanie jest o wiele bardziej wydłużona czy spóźniona w momencie, kiedy nie korzysta z telefonu komórkowego. Wszyscy doskonale wiemy, że tak naprawdę to czasem metry, czasem nie 30 km na godzinę, ale czasem 5 km więcej na cyferblacie powoduje, że kogoś zabijesz albo kogoś uszkodzisz, ale bez skutku śmiertelnego. Zastanów się, jak wchodzisz do samochodu, czy rzeczywiście musisz wszędzie korzystać z telefonu komórkowego. Co robić, żeby tak nie robić? Na pewno zmieniać nawyki. Na pewno prosić współpasażerów, że jak przychodzi jakaś wiadomość, a chce się odczytać, niech oni ją odczytają. Na pewno musisz powiedzieć swoim pasażerom, a jak powiesz najmniejszym, tym dzieciakom: słuchajcie, macie pełne prawo zwrócenia mi uwagi, kiedy korzystam z telefonu w ruchu drogowym, to po prostu powiedz to dzieciakom, żeby one się nie bały powiedzieć: tata, mama, po prostu zaraz nas rozwalisz. Często dzieciaki widzą, co się dzieje, co robimy za kierownicą, ale boją nam się zwrócić uwagę, bo jak można tacie zwrócić uwagę? No właśnie można. Zawsze ich zapewni o to, że mogą zwrócić uwagę tobie. Po trzecie, bardzo duża edukacja w szkołach jazdy, czego bardzo brakuje, chociaż mówi się o tych smartfonach, ale tak naprawdę wtłacza się kilka zdań dosłownie. Powinna być całkowicie lekcja poświęcona korzystaniu z telefonu komórkowego w ruchu drogowym. Czwarta, edukacja nie na poziomie kierowców czy przygotowania, ale edukacja. I my mamy na przykład taki materiał edukacyjny Fonolandia. Jak wejdziecie na stronę Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i wpiszecie Fonolandia, tam mamy materiały edukacyjne już dla przedszkolaków. I już o tym mówimy na poziomie przedszkola, bo zanim dziecko zdobędzie uprawnienia do kierowania pojazdem w ruchu drogowym, no to przecież ono jest czynnym obserwatorem. 5. Naśladowanie. Zawsze mówię, że to jest bardzo duży proces. Dzieci uczą się przez naśladowanie dorosłych, więc zastanów się, jak Ty używasz telefonu prowadząc samochód. I niestety, sorry, może będę nieprzyjemny, ale ja bym podnosił kary za korzystanie z telefonu w ruchu drogowym w sposób nieuprawniony. I dla kierowców, zresztą dzisiaj można otrzymać 10 albo 15 punktów karnych
za prowadzenie telefonu, za prowadzenie samochodu i używanie telefonu komórkowego w sposób niezgodny z przepisami. Wiem, że temat mało ciekawy, ale uwierzcie mi, naprawdę zróbcie sobie przy okazji taki test i zobaczcie, ile osób wokół nas korzysta z telefonu w ruchu drogowym. I powiedzcie sobie, że tak naprawdę to są osoby, które też jadą na podwójnym gazie. To są potencjalni zabójcy, którzy nie dowiozą siebie, własnych dzieci albo innych do domu. Wszystko z rozsądkiem, ale w ruchu drogowym bardzo, bardzo bezpiecznie. To jest tyle, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Pozdrawiam Was z Sopotu. Jest troszkę powyżej zera, ale bardzo Was serdecznie pozdrawiam i power walk, marsze, pozdrowie, nasze poranne chodzenie. Nie ma nic lepszego i nic prostszego jak poruszanie się 20-30 minut o poranku. Rozruszasz swoje ciało, rozruszasz swoją głowę, będziesz bardziej uważnym kierowcą, bo będziesz dotlenionym kierowcą. Pozdrawiam Mateusza, gdziekolwiek tam jest, pewnie na jakichś regadach, z tego co wiem, to gdzieś wybył bardzo, bardzo daleko. A my widzimy się za 2 tygodnie i przyzwyczajcie się, że od dzisiaj co 2 tygodnie w poniedziałki będę gościł w Waszych domach albo gdziekolwiek z Wami będę. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i w ogóle bezpiecznego poruszania się po drogach w roku 2025. Trzymajcie się, cześć. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.